Jeśli narysujemy sobie kilka kształtów, na przykład użyjemy menu wstawianie kształty, użyję jakiegoś praktycznego, niekoniecznie ładnego, którym sobie możemy coś wskazać, to te obiekty tworzą stos, prawda? Jedne leżą wyżej, a inne niżej. Wyobrażamy sobie stos kartek leżących na siebie. Delete. Gdybym chciał zmienić ich kolejność, wybieram dany obiekt, no i tu mam kilka możliwości. Pod prawym przyciskiem myszy przesuń na spód lub przesuń na wierzch. Gdybym chciał zmienić ich kolejność o 1, no to wtedy przesuń nie na spód, tylko do tyłu. Przesuń na spód do tyłu. O 1 krok w stosie. To samo na wstążce znajdziemy też w kontekstowej wstążce format kształtu. Ta wstążka pojawia się wtedy, kiedy mamy zaznaczony jakiś kształt, prawda? Mamy tu przesuń do przodu, przesuń do tyłu, te same opcje. Możecie Państwo też to znaleźć w układ strony. Przesuń do przodu, przesuń do tyłu, dubluje się na wstążce. Można też, i teraz przechodzę do bohatera tego odcinka, używać okienka zaznaczenia. 3 miejsca na wstążce. Spod lupki okienko zaznaczenia jest tu. Wygląda tak. Zaraz je omówię. Drugie miejsce, skąd można je wyciągnąć, to układ strony, okienko zaznaczenia. I trzecie miejsce, kontekstowa wstążka, format kształtu, też tu jest, okienko zaznaczenia. Moją ulubioną opcją, którą bardzo Państwu polecam, jest skrót klawiaturowy Alt F10. Alt F10, okienko zaznaczenia. To okienko możecie Państwo oczywiście skalować, złapawszy za jego krawędź. Możecie złapać za listwę tytułową i urwać je stamtąd i przesunąć na przykład na drugi monitor, albo na przykład przykleić do lewej krawędzi ekranu, gdy było Wam tam wygodniej. Oczywiście możecie też dowolnie zmieniać jego rozmiar. Ja wklejam je z powrotem. W panelu zaznaczenia proszę sobie wyobrazić, że to są obiekty, które leżą na stole, to jest stół, a my, nasze oko obserwatora jest powyżej. My patrzymy na te wszystkie rzeczy w kierunku kudolnym i one tutaj tworzą stos. Na przykład ten obiekt jest trzeci od góry w stosie. Gdybym chciał, żeby on był na spodzie, mogę go tu przeciągnąć i puścić. Jest na spodzie. Przeciągam go na górę. Jest na samym wierzchu stosu. I teraz znowu jest trzeci od góry. To bardzo intuicyjne. Możecie Państwo też używać do zaznaczania tych obiektów skrótów klawiaturowych. Gdybym chciał przesuwać moje zaznaczenie tabulatorem, to przesuwam się ku górze stosu. Ja teraz naciskam tabulator. To jest zamknięty cykl ku górze stosu, a Shift tabulator odwrotnie, ku dołowi stosu. Do czego to się może przydać? No, do wielu rzeczy. Ja na przykład wstawię jakikolwiek kształt. Do choinki będzie nam pasowała na pewno gwiazdka. I jeżeli chcę zaznaczyć czubek choinki, który jest pod spodem, ale nie mam się jak do niego dobrać, to robię klik na gwiazdce, a potem Shift tabulator. I zaznaczyłem obiekt, który leży pod spodem. Ukrywanie. Po prawej stronie panelu zaznaczenia mamy oczka. Te obiekty są widoczne, a ja ukrywam teraz wybrane, widzicie Państwo, przekreślone oczko. Żeby ukryć wszystko, wypatrzyliście już pewnie przyciski ukryj wszystko, pokaż wszystko. Wszystkie oczka się włączają albo wyłączają. Możecie zmienić nazwę, na przykład jeżeli ktoś ma na to czas, dwukliknąłem, możecie zmienić mu nazwę, żeby łatwo go rozpoznać. Zaznaczanie kilku obiektów robimy z kontrolem. Pierwszy klikamy normalnie, a później duszę lewy Ctrl, czyli to znaczy w Office dodaj do selekcji. Ctrl klik, Ctrl klik, Ctrl klik, Ctrl klik, dodaję do selekcji. Widzicie Państwo selekcję tu i selekcję tu. To jest to samo. Mogę oczywiście klikać tak samo na panelu zaznaczania. Klik, a potem Ctrl klik do skutku. Tak samo się zaznaczają. Po co? No na przykład po to, żeby przesunąć je wszystkie na raz. Albo żeby je wszystkie transformować. To nie jest ta transformacja, którą chcielibyśmy wykonać, prawda? Chcielibyśmy, żeby wszystkie pracowały jako jeden obiekt.
a to wtedy trzeba je zgrupować. Grupuj. Grupowania używamy wtedy, kiedy nie chcemy zaznaczyć każdego po kolei, tylko chcemy kliknąć raz i żeby się cała grupa zaznaczyła. Proszę zwrócić uwagę, jak grupa wygląda na panelu zaznaczania. Grupę można zwinąć i rozwinąć i od razu oczkiem ukryć i pokazać całą grupę. Jeżeli transformuję grupę, to wtedy one się transformują poprawnie. Gdybym chciał zaznaczyć wszystkie obiekty, najszybciej kliknąć jeden i nacisnąć Ctrl+A. Zaznaczyły się wszystkie, prawda? Jeszcze raz pozwólcie Państwo, że rozgrupuję to, żeby to lepiej było widać, więc rozgrupuj. Teraz klikam którykolwiek Ctrl+A i zaznaczają się wszystkie. Inną metodą zaznaczania obiektów byłoby z menu przejść do specjalnie, możecie wybrać obiekty. Jeszcze inną metodą jest użycie specjalnej strzałki, która służy do zaznaczania obiektów. Ona jest tu na wstążce narzędzia główne w tym miejscu. To jest narzędzie, które się bierze, a później trzeba je odłożyć. Więc ja wchodzę w tryb strzałki, klik i mam teraz to narzędzie. Ta selekcja nie zaznacza Excelowych komórek, tylko obiekty. Wszystkie pływające obiekty ignoruje komórki. Specjalna strzałka do kształtów. Wychodzę stąd najlepiej naciskając Escape, uniwersalny klawisz do wychodzenia z wszystkich trybów. Escape, wychodzę z tego trybu. Sprawy komplikują się, kiedy obiektów jest trochę więcej. Dzięki panelowi zaznaczenia mogę w dosyć prosty sposób rozeznać się, co leży powyżej czego i próbować to zaznaczyć. Tutaj autor stworzył grupy. Ja widzę, że na przykład to drzewo to ta grupa, to drzewo to ta grupa, a na przykład to drzewo to ta grupa. Powiedzmy, że chciałbym znaleźć chmurę. Jest mi ciężko ją zaznaczyć, bo z jakichś powodów raczej zaznacza mi się cała rameczka, która jest na wierzchu, a ja nie mogę się dobrać do tej chmury, ale dzięki nazewnictwu obiektów jestem w stanie ją tutaj wyselekcjonować i na przykład łatwo przeciągnąć na spód stosu, tam gdzie raczej byłoby jej miejsce. Inny przykład. Wiedząc, że ktoś pogrupował te drzewa, łatwo mogę zauważyć, że te obiekty ewidentnie są niepogrupowane. Które to są? Ten i ten. To chyba powinno być zgrupowane, więc z kontrolem dodaję do selekcji, a później grupuj, grupuj. Teraz jest całością, a tą grupę mogę zwinąć. Grupy są hierarchiczne, to znaczy mogę zrobić grupę grup. Do tej grupy z kontrolem dodaję drugą grupę, trzecią grupę, czwartą grupę. I teraz ponownie na grupach robię grupuj jeszcze raz, dzięki czemu zauważcie Państwo strukturę. To jest grupa najwyższego poziomu, a w jej skład wchodzą te oto 4 grupy. Proszę zauważyć to wcięcie, które nam mówi, co hierarchicznie należy do czego. Na przykład po to, żeby cały rządek drzewek można było sobie przesuwać razem. Ja naciskam Ctrl. Ctrl to jest kopia, więc z Ctrlem kopiuję i na przykład powieliłem całą grupę grup. Ctrl Z. To taki przykład użycia panelu. Jeżeli tu na liście będę chciał zmienić nazwę tego obiektu, wpisuję tam pierwszy rząd drzew. Jeżeli zmienię nazwę, to zauważcie Państwo, że obwódka się zmieniła na grubą. Przed chwilą była cienka, jest gruba. Coś jest inaczej, prawda? Naciskam strzałkę w dół, strzałkę w górę. Widzicie Państwo 2 rameczki o innej grubości obrysu? Ta jest cienka, ta jest gruba. Ta rameczka cienka to znaczy, że ten obiekt teraz jest zaznaczony. Widzieliśmy już to klik, 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 czy też z kontrolem T z cienką, te są obecnie zaznaczone. Natomiast ta gruba ramka oznacza, że komenda, którą wydam, pójdzie do tego obiektu. Na przykład naciskam Ctrl-Shift-S, to ukryj i pokaż znowu, to znowu Ctrl-Shift-S i on ukryje tą, na której mam grubą białą rameczkę. Strzałka w dół, Ctrl-Shift-S, strzałka w dół, Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S i z powrotem Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S i tak dalej. Naciskam kursor w górę, kursor w dół.
Obawiam się, że skróty obsługujące grubą rameczkę są trochę inne od tych obsługujących cienką rameczkę. Więc teraz, jak dostać się do tej grubej rameczki w sposób bardziej efektywny? Pozwólcie Państwo, że na nowym pustym arkuszu pokażę Państwu działanie przycisku F6. Na razie usuńmy panel zaznaczenia. Otóż F6 pozwala Wam przesuwać fokus, czyli uwagę, to do czego Wasza klawiatura wysyła rozkazy w różnych panelach Excela. Normalnie wszystkie polecenia, które wydajecie z myszki i z klawiatury, idą do głównej części arkusza. Ale jeśli nacisnę raz F6, to w tym momencie wszystkie polecenia idą do arkuszy na dole. Proszę zauważyć cienką czarną rameczkę, którą, jeszcze raz F6, którą ja strzałkami na boki przesuwam. Mogę nacisnąć Enter i dzięki temu przeszedłem na inny arkusz. F6, strzałki na boki, Enter. Do tego są też inne skróty klawiaturowe, przy okazji powiem Ctrl Page Up i Ctrl Page Down, robi to dużo szybciej, ale ja nie o tym. Chodzi mi o to, że F6 naciśnięte raz przechodzi do arkuszy na dole, naciśnięte drugi raz przechodzi do listwy dolnej, w której regulujecie Państwo zachowanie interfejsu Excela. Ja naciskam teraz strzałki na boki i naciskam F6 po raz kolejny i tym razem przeskakujemy do wstążek. Tu znowu też mogę strzałkami przesuwać się między poleceniami i kolejne naciśnięcie F6 wraca do głównej części arkusza. To jest cykl. F6 najpierw do kart arkuszy, później do listwy dolnej, później na wstążki, a później znowu z powrotem na arkusz główny. A co gdybyśmy mieli panel zaznaczenia? Alt F10. Wróćmy zatem do lasu. Więc pierwsze F6, tak, znowu przenosi nas na arkusze, ale drugie F6 tym razem przenosi nas do panelu zaznaczenia. Kolejność się zmieniła. Kiedy panel zaznaczenia jest wyświetlony, to on wtedy jest trzeci w kolei. Narysuję Państwu teraz na ekranie tę kolejność. Pierwsze F6, drugie F6, trzecie F6 i czwarte F6. I jeszcze raz F6 zamyka cykl i wracamy do obszaru głównego. Można poruszać się w kierunku odwrotnym. Shift F6, najpierw na wstążki, później na listwę dolną, później na zaznaczenie, później na karty arkuszy, a później na obszar główny Excela. F6 przełącza nas po kolei w sekwencji, w pętli między kolejnymi oknami, między kolejnymi elementami interfejsu Excela. Dobrze, więc przyjmując założenie, że panel zaznaczenia mamy na wierzchu, naciskam 2 razy F6 i jestem wtedy na górze. Strzałkami góra-dół wybieram to, o co chodzi, no i potem Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S i tak dalej. Gdybym chciał rozwinąć tą grupę, naciskam strzałkę w prawo, a żeby ją zwinąć, naciskam strzałkę w lewo. Strzałka w prawo, strzałka w lewo, strzałka w prawo, strzałka w lewo. Po prostu kursorami. Gdybym chciał rozwinąć wszystkie grupy, naciskam Alt-Shift-9, a gdybym chciał wszystkie grupy zwinąć, czyli skolapsować, naciskam Alt-Shift-1. Alt-Shift-9, rozwiń, Alt-Shift-1, zwiń wszystkie. I wreszcie finalnie, gdybym chciał zaznaczyć któryś obiekt, czyli żeby z grubej rameczki powiedzieć mu zaznacz ten obiekt, no to Enter. I teraz ten obiekt się zaznaczył. Spójrzmy na prosty, praktyczny przykład użycia. Chciałbym w tym eleganckim widgetie wyrównać żółtą rameczkę do krawędzi niebieskiego pola. Klikam tu, ale nie mogę jej zaznaczyć, bo najwyraźniej ona jest pod spodem. Co mogę zrobić? No, klikam na czymkolwiek, czyli na tym, co leży na wierzchu, a potem Shift Tabulator dotąd, aż się zaznaczy. Shift Tabulator, o, mam ją, udało mi się ją zaznaczyć, prawda? I teraz mogę ją przesuwać. Pewnie chcielibyśmy to zrobić nieco bardziej dokładnie niż na oko, czyli użyję funkcji Align. Naprawdę prościej będzie mi to zrobić z panelu zaznaczenia, który tutaj błyszczy. Więc tak, o ile to jest rameczka, a to jest niebieskie tło, czyli z kontrolem dodaję do selekcji i wyrównuję je do siebie. Na wstążce układ strony, wyrównaj do środka w poziomie,
wyrównaj do środka w pionie i są równo. Taki prosty przykład użycia. Dalej, chciałbym jeszcze pokazać, w jaki sposób nowe komentarze i stare notatki pokazują się w okienku zaznaczenia. Ta oto gruba biała linia mówi nam, że komentarzy nie możemy przesuwać pod pływające kształty. Plakietki komentarzy zawsze będą powyżej i nic nie możemy z tym zrobić, to jest na twardo zaszyte w programie. Więc co prawda w nazewnictwie notatki to jest nazewnictwo na te żółte plakietki, ale tego nazewnictwa jeszcze nie jest aktualizowane i tu w panelu zaznaczenia one się nazywają komentarzami. Natomiast nowych komentarzy, których mam przykład jeden tutaj, te z fioletowym narożniczkiem, wygląda na to, że one się nie pokazują w panelu zaznaczenia. Tu nie jestem do końca pewien. Nie udało mi się znaleźć sposobu, żeby nowe komentarze, te przeznaczone do współpracy sieciowej, do kolaboracji, żeby je pokazać na panelu zaznaczenia. Chyba się nie pokazują, ale jeszcze będę szukał tego. Inny przykład zastosowania. W tych oto przykładowych danych ktoś coś takiego namazał. Gdybyście Państwo nie wiedzieli, jak to zrobić, to ja to szybko pokażę. Na wstążce rysowanie żółtym flamastrem możecie sobie Państwo coś zamarkować. No, że to bardzo ważne. Escape'em odkładam to narzędzie i jeszcze czerwonym flamastrem pokazać, że to miejsce jest szalenie ważne. Wykrzyknik. Proszę obserwować, jak te obiekty wyglądają na panelu zaznaczenia. Więc jeżeli otworzyliście pracę z czymś takim i chcecie tu pracować i nie możecie się dobrać do tej komórki, no bo to wam przeszkadza, nic prostszego. Ukryj wszystko, robimy to, co mamy zrobienia w komórkach, a potem pokaż wszystko, zapisujemy, no i następnej osobie przekazujemy to wraz z linkiem do tego filmiku, żeby ta osoba wiedziała, jak sobie poradzić z pływającymi obiektami. I na sam koniec skrót klawiaturowy Ctrl+6. Proszę sobie wyobrazić, że w Excelu są dwa rodzaje ukryć obiektów. Pierwszy rodzaj ukrycia już Państwu pokazywałem. Na panelu zaznaczania te oczka, ukryj wszystko, pokaż wszystko. To jest jeden rodzaj ukryć, a drugi rodzaj ukryć to skrót klawiaturowy Ctrl+6, który nie ma nic wspólnego z panelem zaznaczania. To jest zupełnie inny, oddzielny mechanizm ukrywania. Ctrl+6. Widzicie Państwo, że te oczka wcale nie są przekreślone, bo to jest inne ukrywanie. I znowu, żeby pokazać wszystko, Ctrl+6. Fajny, szybki sposób, no bo Ctrl+6 ukrywa nam wszystkie obiekty, Ctrl+6 pozwala nam błyskawicznie schować wszystkie obiekty i znowu je położyć, ale proszę zwrócić przy okazji uwagę na to, że kiedy jesteśmy w tym trybie, bo to jest tryb, do którego wchodzimy, prawda, Ctrl+6, to na wstążce jest nieaktywne kilka rzeczy. Przede wszystkim na wstążce wstawianie będziecie Państwo mieli nieaktywną sekcję od wstawiania wszystkich pływających obiektów. Obrazy, kształty, ikony, smart arty i tak dalej. O zgrozo, również wszystkie wykresy będą nieaktywne. W tym trybie nie możecie wsadzić wykresu, no bo jesteśmy w trybie ukrywania. Również na wstążce układ strony. Nieaktywne są wyszarzone, widzicie Państwo, wszystkie te, które służą do modyfikacji kolejności obiektów. I kilka jeszcze innych. Ja pokazałem Państwu te najwyższe. Więc uważam to za pewnego rodzaju pułapkę, bo to trzeba wiedzieć, że jest coś takiego jak Ctrl+6, które naciśnięte jeszcze raz pozwala nam wyjść z tego trybu. I to na dzisiaj wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za oglądanie. Jeżeli dowiedzieliście się Państwo czegoś użytecznego, to w ramach podziękowania za moją pracę serdecznie proszę o komentarze i o kciuka w górę, tego lajka, to bardzo mi pomaga. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej, spotkajmy się na szkoleniu. Wszystkie szczegóły w opisie. Kłaniam się. Do zobaczenia w następnym filmie.